12 po 11 w poniedziałkowe przedpołudnie. Nie wspomniałem na początku, że mam dla was niespodziankę przez duże N. Robimy teraz głośniej radio, ponieważ Jan wydał nowy singiel. No to może oddajmy głos artyście. Do You Wanna Come Over w wersji demówkowej to jest coś, co chciałem zrobić, co chciałem wypuścić już jakiś czas, bo miałem do tego duży sentyment, plus napisałem ten utwór, w ogóle jeden z pierwszych numerów, kiedy miałem 20 lat w moim pokoju w Londynie i jest jakaś taka emocjonalność, surowość w tej głosówce, bo jest to po prostu głosówka nagrana, położyłem telefon na moim elektrycznym pianinie, zagrałem, zaśpiewałem, słychać ten dźwięk powiadomienia na komputerze. Jest to takie bardzo, bardzo surowe i realne, więc stwierdziłem, że fajny będzie powrót do tego i przypomnienia sobie i wszystkim, z czego wyszedłem, kim kiedyś byłem, jak to w ogóle się zaczęło. To jest nowość w Chili Z. To demo dopiero dzisiaj ujrzało światło dzienne. Myślę sobie, że dla fanów artysty to wielka gratka, ale to jest również taki zwiastun, jaskółka pewnego projektu Jana, który zostanie zaprezentowany już na OFF Festiwalu. Do You Wanna Come Over w wersji z 2019 roku. To była nowość w Chili Z. Być może już wiecie, że w tym tygodniu gramy dla was nowe utwory Jana. Wczoraj pewnego rodzaju powrót do przeszłości, Do You Wanna Come Over w wersji z 2019 roku, a dzisiaj Where is That Boy? I o tej piosence sam artysta. Where's That Boy? Tak jak Do You Wanna Come Over też to jest głosówka nagrana na telefon w bardzo podobny sposób jak Do You Wanna Come Over, pod wpływem jakiegoś zrywu weny, emocji, czegoś, co czułem po prostu, że muszę z siebie wyrzucić i też nie rozbudowałem nigdy tego. Chciałem też pokazać właśnie, w jakim stadium zatrzymują się na przykład piosenki, które nigdy nie wychodzą dalej do studia, ja do nich nie wracam, bo to były jakieś bardzo surowe emocje, a nadal uważam, że to jest wartościowe, żeby ludzie też zobaczyli, jak ten proces wygląda i jak brzmią te emocje wyrzucone z siebie na surowo. Nie ma tam dokładnie tekstu, jakieś urywki tekstu są, zaczątki, zalążki, ale nie ma go dokładnie, a wiadomo o co chodzi. Tak mi się wydaje przynajmniej w tej piosence, więc chciałem, żeby ludzie zobaczyli też i usłyszeli, jak to brzmi, jak to wygląda. To jest nowość w Chili Z. Where is That Boy? To był Jan i To była nowość w Chili Z. A kolejna nowa piosenka artysty pojawi się jutro, także po 11. Dzień dobry do tych, którzy być może dopiero budzą się do życia. Jeśli tak, to ja tylko przypomnę, że jest środa, jest 11 dzień czerwca. Ta stacja radiowa to Chili Z, czyli najbardziej chilloutowa stacja w tym kraju. Mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie i nigdzie się nie wybieracie. Festiwalowy rozkład jazdy po 12, bilety dla was. Oprócz tego w tej godzinie zagram wam coś nowego. No bo Jan przez ostatnie kilka dni wydawał coś nowego i znowu to zrobił dzisiaj. Ciekawe, co to zwiastuje. Dobre wibracje w Chili Z. Więc nową piosenkę Jana oczywiście usłyszycie już niebawem na naszej antenie. A teraz nie Jana, Harry. Fani Jana, jeżeli jesteście po drugiej stronie, no to oczywiście, że wam zagramy. To co nowe, świeżutkie, od północy w streamingach. Bardzo dobry czas, żeby zagrać wam coś nowego. Jan. Wiem, że po drugiej stronie radia są ci, którzy tylko czekają na te momenty, kiedy pojawia się hasło Jan w Chili Z. No a my wiernie towarzyszymy temu, co się dzieje, więc po pierwsze Instagram, tam zaglądajcie, radio_Chili Z, dostaniecie tam coś więcej. Po drugie, dzisiaj o północy znowu w streamingach pojawił się kolejny numer. Czy to wszystko coś zwiastuje?
Sprawdzajmy, czekajmy, zobaczmy, słuchajmy. To jest wszystko po to, żeby fani byli uśmiechnięci od ucha do ucha i słuchali tych numerów. W poniedziałek Do You Wanna Come Over w wersji demo z 2019 roku. Uwielbiam ten numer. Ale wczorajszy Where's That Boy też jest przepiękny. Dzisiaj mam dla was kolejny zatytułowany Haunted House. I w sumie najlepiej będzie, jeżeli to on przejmie stery i sam wam o tym opowie. Haunted House to też jest na zasadzie takiej głosówki, jest tam zwrotka, refren. To było trochę bardziej celowe podejście do napisania piosenki. To było, ja siadłem i wiedziałem, że chcę napisać o czymś piosenkę. Bardzo zastanawiałem się nad tekstem, bardzo zastanawiałem się nad melodią, jak do tego podejść, jaką progresję zastosować. Ale ostatecznie nie uważam, że jest to piosenka, która jakoś bardzo dobrze reprezentuje mój styl muzyczny, dlatego też chciałem teraz to pokazać, jak trwają u artystów też poszukiwania swojego soundu, trochę wcielania się wchodzenia w czyjeś buty i próbowanie na przykład emulowania jakoś z innych artystów, których się słucha. I mimo, że nie jest to jakaś piosenka, którą wypuściłbym w pełni teraz, nie rozwijam jej dalej, to uważam, że też fajnie usłyszeć, nad czym artyści pracują, czego nie wypuszczają, z jakich powodów. I nadal uważam, że jest to super piosenka z super tekstem, ale chyba nie był to pomysł, który chciałem rozwinąć. No to gramy. To jest nowość w Chili Z. To była nowość w Chili Z. Najpierw 30 maja pojawił się tutaj, urządziliśmy piękną radiową premierę singla Listen to Me, a teraz od poniedziałku codziennie wydaje nowe single, robi prezenty swoim fanom. Jan. O północy w streamingach pojawił się nowy numer i o tym nowym numerze sam wam opowie już teraz. Burns to jest utwór, który powstał bardzo dawno, jeszcze wcześniej niż Listen to Me, wcześniej chyba nawet niż Do You Wanna Come Over, na pewno wcześniej niż Haunted House. I też to były moje pierwsze jakieś kroki w produkcji utworów, więc to jest taki utwór, do którego podszedłem, który chciałem zacząć pisać od strony produkcji. Też, tak jak wiele moich wcześniejszych utworów, był po prostu napisany pod wpływem jakichś takich nagłych emocji, które czułem, że muszę z siebie wyrzucić. Ponieważ uważam, że jako producent też się rozwijam i też już jestem na innym etapie, chciałem wypuścić coś, co pokazuje, jak wyglądały moje pierwsze kroki jakoś w świecie produkcji i jak do tego podchodziłem, więc wiele tych soundów takich surowych, naturalnych, nieobrobionych zostało w tym utworze. A jeszcze więcej dla was specjalnie na naszym Instagramie. Zaglądajcie. Radio_Chili Z. Tam czeka na was kolejny wideo prezent. To jest nowość w Chili Z. To była nowość w Chili Z. Codziennie pytam, czy po drugiej stronie radia obecni są fani Jana. Jesteście tam? To dobrze. To teraz gramy Coldplay, a za chwilę będę miała dla was coś więcej. No to teraz już wszystko chyba jest jasne. Te numery, które zagraliśmy od poniedziałku, a wraz z nimi singiel, który 30 maja miał swoją premierę, gdy Jan pojawił się tutaj w studiu Chili Z, składa się to w jedną piękną całość. Ja nie będę mówiła za dużo, on sam wam powie, tym bardziej, że mamy jeszcze jeden numer do zagrania. Ever After napisałem jakieś 5 lat temu. Siadłem z gitarką, nagrałem gitarkę, nagrałem wokal,
też jakoś planowałem bardzo ten utwór. Chciałem, żeby on takim napisanym dobrze utworem i to jest też trochę taki przykład po prostu już doprowadzonego też do końca utworu, bo jest już napisany od początku do końca. Produkcja jest moja, jest też taka bardzo surowa, opierająca się tylko na gitarze i harmoniach i ona po prostu dalej nie poszła do studia i została w pełni skomponowana, wrzucona do szuflady i nie za bardzo wyglądała na świat. I to też jest coś, co chciałem pokazać właśnie. Utwór skończony, całkowicie doprowadzony do końca, napisany, ale jednak nie ujrzał światła dziennego do tej pory z różnych względów. To jest nowość w Chili Z. To była nowość w Chili Z. Wszystkie single, które do tej pory słyszeliście, łączą się w jeden mini album, w epkę pod tytułem Made. To był właśnie pomysł na takie pokazanie utworów, które leżą w szufladzie, w folderze, gdzieś na komputerze u mnie, które z różnych powodów nie zostały pociągnięte dalej, nie zostały wyprodukowane, albo zostały wyprodukowane, ale nie dostały szansy, żeby ujrzeć światło dzienne i wydaje mi się, że jest to fajny wgląd w proces też artysty i w drogę moją od początku, bo wiele z tych utworów było nagrane na telefon te 5-6 lat temu i zostały zapomniane i fajnie spojrzeć, gdzie byłem wtedy. Te single też są na różnych etapach, w różnych stadiach ich ukończenia. Do każdego miałem inne podejście. I fajnie, że to można zobaczyć. Strona wizualna też jest takim trochę odzwierciedleniem tego, jak bardzo ciekawy jest ten projekt pod względem tego, w jakich czasach wychodzi, że wychodzi w erze digitalowej i zastanawiałem się nad tym, jak w erze analogowej brzmiałby taki projekt i zacząłem myśleć o świecie analogowym, cyfrowym, o tworzeniu sztuki pomiędzy tymi światami i okładki to są wariacje na temat trochę tych utworów, wzięte ścieżki dźwiękowe z utworów, które znajdują się na tym albumie, zestawione z różnymi obrazami, przesterowane, zbliżone, rozpikselizowane, wydrukowane, zeskanowane, zrobione zdjęcie ekranu, zeskanowane jeszcze raz i przerobione tak, że już nie wiadomo, czy jest to obraz analogowy, czy digitalowy i nie wiadomo też, jaki był proces, nie wiadomo, jakie emocje za tym stoją, ale zostało tak to przeprowadzone, że te emocje już biją z tej strony wizualnej i nie trzeba ich analizować, po prostu jest czysta esencja tego, o czym myślałem wcześniej, żeby odbiorca już nie musiał się nad tym zastanawiać. Proszę tego wszystkiego nie analizować, tylko odsłuchiwać od początku do końca. Epka Made jest w streamingach specjalnie dla was. A więcej na naszym Instagramie. Radio_Chili Z.